kolejnego dnia. Później mam lot do Danii, do Kopenhagi. Teraz wam pokażę, jak tu wygląda miejscówka. To jest bar tutaj z hostelu. Bardzo fajne miejsce. Wieczorami tu imprezy są. Witam was z dnia kolejnego. Drugi dzień w Edynburgu, w sumie trzeci. Dzisiaj lecę już do Danii. Już się odprawić za chwilę. Czekam do ostatniej chwili, zawsze taki mały tip dla tych, co nie wiedzą. Jak nie wykupujesz siedzenia, to zawsze warto czekać do końca, bo jak rozdają siedzenia, to zawsze w pierwszej kolejności rozdają te, które są darmowe. W sensie z małą ilością miejsca na nogi. A na końcu zostają te lepsze. No i jak widziałem, to jeszcze zostało 5 tych lipnych. A że jeszcze mam 4 godziny czy 3 do odlotu, to jeszcze mam czas. Zaraz to zrobię. No i tak. Edynburg na duży plus, na wielki plus. Bardzo dużo nagrałem. Także teraz to tak naprawdę tylko dostać się na lotnisko. I koło 18 będę już w Kopenhadze. I jeszcze wieczorem gdzieś sobie wyjdę, a później następnego dnia będę miał cały dzień dla siebie, więc wtedy już będę tak naprawdę najbardziej skupiony na tych wszystkich atrakcjach, które chcę tam zobaczyć. Jak za długo z nikim nie gadam, to chyba języka zapominam. On się seplenie. Okej, ja lecę na autobus i do zobaczenia na lotnisku. Elo! I git. Autobus już czeka. 40 minut i będę na lotnisku. Jakoś chyba tak. Może 45. Numer 100 z samiutkiego centrum na lotnisko. 6 funtów. Bajka. Hello mate. You have a ticket? Yep. Yeah, please. Would you like a single or return? Single. Just single. £6, please. Idę sobie na górę, usiądę, może wolne miejsca z przodu. Oj, git. I o to chodziło. Zobacz, panie. Autobus typowy angielski. Ja sobie usiądę tutaj. No i dzień dobry Państwu. Ja znowu na lotnisku. Odprawa zrobiona. Teraz do bramek i lecę do Kopenhagi. Lot 2 godziny, także nie ma tragedii. Ale tragedia jest, bo siedzę przy oknie. Nie udało się wyrwać jakiegoś dobrego siedzenia, więc nic, jest jak jest. Co zrobisz? To lotnisko tutaj na Szkocji fajnie ogarnięte. W ogóle nie szczaiłem, że jak się podróżuje między Wielką Brytanią, to chyba w ogóle nie ma bramek, bo jak wysiadłem z samolotu, to nic nie było. Od razu po prostu wyjście na zewnątrz, autobus i do centrum. Także to było spoko. Zobaczymy, jak to w Kopenhadze będzie wyglądać. I co tu robić? 3 godziny jeszcze do lotu. No nic, idę znaleźć jakąś miejscówkę gdzieś, żeby usiąść i się podłączyć najlepiej do prądu. I sobie podładuję baterię do drona i pewnie telefon. Ale pewnie najlepsze miejscówki już są zajęte. Jest duży ruch na lotnisku, bo są święta. Ludzie latają tam i siam. Szczególnie do Kopenhagi pewnie lecą, bo tam przecież jest Laponia. Więc warto to zobaczyć na święta. I co? Godzinka do lotu jeszcze. Czekam, aż bramki powiedzą, gdzie mam iść. A teraz sobie chciałem podładować baterię do drona, ale kontakty nie działają. Także jest lipa. A tutaj Qatar Airways. Ludzie do Indii lecą. Sorry, do Kataru, co ja gadam. Do Doha. Idę chyba jeszcze się bójnę po lotnisku. I dobra, mam bramki 27. Lecę do Kopenhagi. Szybki rzut na taśmę, na taflę. Tafla, tak się nazywa? Tafla lotniska.
EasyJet, tam jest Qatar Airways. EasyJetem leciałem tutaj, teraz Ryanerem, później będę jeszcze leciał. Będę leciał Air Baltic, Norwegian, właśnie tym Norwegian, bo będę leciał z Kopenhagi do Rygi. I później statkiem będę płynął z Estonii do Finlandii i z Finlandii wracam z Serem albo Ryanerem. Sporo tych lotów. Dobra, już pewnie do zobaczenia w Kopenhadze. Elo. Wylądowałem, jestem w Kopenhadze, ale znowu, to jakby tu bramek nie było? Nie wiem, może tam dopiero idziemy do bramek. Ale jest zimno, jest 3 stopnie i wiało bardzo na lotnisku, także jest ciekawie. Ale widzę, że jest 7-Eleven. W końcu skorzystam z tego sklepu, bo nigdy nie byłem, a słyszałem, że tam jest dobre jedzenie, a nie ukrywam, że trochę głodny jestem. Więc idę teraz na metro i muszę się dostać do centrum. Patrzyłem, że tam jedną linią, a później 10 minut z buta do hostelu, także nie ma tragedii. Dobra, do zobaczenia. A jednak jest kontrola. Właśnie idę na kontrolę paszportową. Się rozłączam, bo tu pewnie nie można kręcić. I dobra, już po odprawie. Kurde, spore to lotnisko. Nawet nie wiedziałem. Już trochę idę i dalej nie mogę dojść. W sumie nie wiem, czy dobrze idę. Znaczy w sumie jest jedna strzałka, exit i tyle, więc... Ale no jest spore to lotnisko, spore. Ale kurde, ładne lotnisko w ogóle, czysto tu strasznie, znaczy czysto. No, na lotniska zawsze jest czysto, ale bardzo takie, nie wiem, czy to jest nowe lotnisko, czy odświeżone, ale dobrze to wygląda. Jedyne, co mi się nie podoba tutaj, to, że tu jest drogo i będę kombinował. Także w Szkocji wydałem w sumie jakieś 20 funtów przez 2 dni. To był autobus w tym i jeszcze w tym był też jedzenie. Nie no, bardzo ładne lotnisko. Już muszę wam pokazać. Widziałem, że je tam rozbudowują jeszcze. Idę na metro i jadę do centrum. Także do zobaczenia. Ja już w metrze. Jadę sobie 8 przystanków. Muszę tam wysiąść i sobie z bucika przejść kawałek. Ale nie spodziewałem się, że już będzie tak ciemno. Jest 18, a jest już ciemno. Więc dzisiaj tak naprawdę ogarnę się, zaloguję w hotelu, no check-in i pójdę coś kupić do jedzenia. Wykąpię się przed tym na pewno. I co? Poczytam książkę i lulu. A rano wstanę i będę działał. No nieciekawe się zaczęła przygoda z Kopenhagą. Właśnie dostałem 100 euro mandatu. Byłem przekonany, że jak będę wysiadał z metra, to wtedy sobie kurde kupię bilet, a tu kurwa gościu podszedł do mnie, że ja bilet potrzebuję i 100 euro mandatu. Także git. Wątpię, że go zapłacę, po co? Nigdy tu już pewnie raczej nie będę. No ale nie jest to nic fajnego, a mimo tego i tak musiałem kupić jeszcze bilet do centrum, bo tamten był wystawiony tylko do tej stacji, na której teraz jestem, a muszę się przesiąść do innego metra. Pokazuje mi niby 2 minuty do hostelu, także kurde hit, bardzo dobrze. No zobaczymy zaraz, jak stąd wyjdę. Dobra, udało się wyjść z metra. Jestem teraz na peronie pociągów, ale już wychodzę na zewnątrz, tak, gdzie bliżej niż dalej. Muszę teraz zobaczyć, w którą stronę mam iść. Zajebista stacja w ogóle. Widać, że to jest mega ogarnięty kraj, czyściutko wszędzie. Super, naprawdę mega. Gdyby nie ten mandat, kurde, 100, nie za ciekawie. Nic, idę teraz do tego hostelu, on gdzieś jest tutaj, w samiutkim centrum.
Patrzcie ile rowerów. Kurde, jak w Holandii. Ja pierniczę. Takiego czegoś to jeszcze nie widziałem. Ale no tak, no Finlandia przecież jest przyjazna rowerom i tam. Kurde. Tutaj macie zrzut na stację kolejową. Bardzo dobrze wziąłem w samym centrum te hostele wszystkie, bo jednak to jest ważne. Tam wiadomo, trzeba parę złotych dołożyć, ale ogólnie no jest to przydatne. Tym bardziej jak nie mam żadnego pojazdu, żeby się poruszać. No tu jest 7-Eleven, także ogarnę się i przyjdę tutaj, pewnie zrobię sobie zakupy. Jakieś małe, nieduże. No fajnie, fajny klimacik tu jest. Się tak zastanawiałem dzisiaj, jak leciałem samolotem, dlaczego duński jest tak podobny do niemieckiego. Czy no pewnie dlatego, że jakieś tutaj są naleciałości kiedyś ale muszę to doczytać, się dowiedzieć, bo mnie to nurtuje. Okej, dotarłem. Jak to się nazywa? Urban House. Dokładnie. Także już jestem. Muszę zrobić check-in i jest git. Bardzo fajna miejscówka. Mają bar. Git. No i dzień dobry Państwu. Witam z kraju, w którym powstaje Lego. Z kraju Andersena, który napisał na przykład Brzydkie kaczątko. To tutaj ponoć ludzie są najszczęśliwsi na ziemi. Ponoć tutaj się żyje najlepiej i od wielu lat w rankingach wygrywa właśnie ten kraj. Jest siedmiokrotnie mniejszy od Polski, ale PKB jest porównywalne ze Szwajcarią. Proszę Państwa, witam w Danii, a konkretnie w Kopenhadze. Jest już wieczór, późno wieczór, ciemno, ale jeszcze się nagram, coś Wam pokażę. Fajny hostel jest, bardzo duży, ale bardzo fajnie, łazienka jest w środku w pokoju, także jest git. Chłopaki z Brazylii są u mnie w pokoju, z nimi gadałem, widać. Jutro może się z nimi gdzieś pobujam wieczorem. I co? No idę teraz do Lidla kupić coś do jedzenia, bo jestem głodny jak nie wiem co, jadłem tylko śniadanie dzisiaj, a już jest 19 tak naprawdę. Także idę do Lidla, kupię jakąś szamkę i tyle. I teraz tak wyczaiłem, że to jest chyba jakaś dzielnica czerwonych latarni, bo tam były jakieś kurde sklepy erotyczne, tam były jakieś kobiety, w sensie takie naklejone na witrynach. No nie, może tylko skizę łapię. Ale spoko, no przypomina mi to taka mieszanka trochę Szwecji z Niemcami. Pierwsze wrażenie. No i na pewno jest bardzo dużo rowerów. Bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach. Ja tutaj skręcam, o właśnie bym wpadł pod panią. Prawie. Czekaj, bo nie wiem, czy tu na pasach można przechodzić, czy nie. No dobrze mówiłem, to już jest jakaś imprezka. Dobra, idę na drugą stronę, zobaczymy, czy dobrze to jest tamtą stroną do Lidla, czy następna to była. No i pełno donerów wszędzie, wszędzie kebaby. No i tak, zobaczymy tu Lidla. I dzisiaj tylko tyle, zrobię zakupy i wracam do hostelu. Poogarniam parę rzeczy, co muszę ogarnąć. Poczytam książkę i obejrzę drugie pół filmu, który zacząłem wczoraj oglądać. Chociaż na telefonie to się tak średniawo ogląda, ale jest kurde zimno. Wieje jak skurczysyn. Tak się średnio ogląda na telefonie, no ale film jest bardzo fajny, bardzo mnie zaciekawił. A chodzi konkretnie o Norymbergę, także pewnie sobie go odpalę do końca. Chyba na przyszłość będę tableta ze sobą zabierał, bo ja to z tymi filmami muszę coś obejrzeć, nawet jak jestem na wyjeździe. I co? Wy wiecie co? No fajnie. No zimno jest bardzo, ale sobie wziąłem kalisraki, jutro sobie założę. Czekajcie, muszę sprawdzić na kamerce znowu, czy ja dobrze idę. Czekaj, chyba widzę Lidla. Jakaś imprezka, widzę DJ się rozkręca. A, jakaś impreza tu jest. Tajska restauracja. Zobaczę, może jutro sobie rower wypożyczę i rowerem się bujnę. Muszę przemyśleć, to dzisiaj sobie właśnie sprawdzę, bo tam mam jakiś plan, ale ten plan zakłada bardziej chodzenie niż jeżdżenie rowerem. Zobaczę, może się bujnę rowerkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzie ten Lidl? No jest kurde tak zimno. Musiałem sobie odpiąć mikrofon, bo
Chociaż tu może zaraz znajdę jakieś miejsce. No i oczywiście źle mnie poprowadziła mapa. Teraz muszę się wrócić, kurde. Aj, Boże, ale wieje. Jak nie wieje, to nie ma tragedii. Bo jak to było w tym filmie? Bo jak jest zimno, nie, to było, że jest zimno, bo wieje. Jak nie wieje, to nie jest zimno. Dobra, zresztą nie będę szedł tu gadał jakiś głupot. Idę do sklepu, jak coś jeszcze nagram, może z hostelu, jak będę szedł, to wam pokażę, jak jest w środku. Elo! Dzień dobry, witam Państwa z dnia kolejnego. Drugi dzień w Kopenhadze. Idę teraz sobie właśnie połazić na miasto. Jest 15 po 9. Nie wiem gdzie iść, ale idę na razie sobie w lewo. Zobaczę co tam jest. Jak coś to zmienię. Zmienię trasę, ale jest zimno. Nie pokazuje mi jak jest zimno, ale jest bardzo zimno. Tam jest stacja. Pójdę na razie w tamtą stronę, ale nie, może lepiej sobie zerknę gdzie iść, bo to trochę będzie przypał, jak nie będę wiedział gdzie iść. Tak dla waszej wiadomości chciałem tylko dodać, że ten niebieski obraz, który teraz widzicie, to jest najprawdopodobniej przez to, że autofokus był ustawiony w środku w budynku. Jak wyszedłem, to się nie zmieniło, dlatego jest niebieskie, a na następnej scenie już zobaczycie, że już wszystko wraca do normy. Powiem wam tak, jest bardzo zimno, jest -1, a ja sobie nie założyłem kalesonów i tak sobie myślę, czy iść po nie, ale mówię, strata czasu. Idę najpierw teraz do biblioteki. Tutaj jest ta stacja, na której wczoraj wysiadłem z tego nieszczęśliwego metra, które kosztowało mnie 100 euro. Idę teraz do biblioteki tutaj narodowej. Wygląda przekozacko. Jest to zajebisty budynek. W ogóle nie wiem, czy na YouTube można mówić zajebisty. Ciekawe. Chyba można, bo w telewizji tak mówią. No i co? No i nic, idę dalej. Idę do tej biblioteki. No i po drodze pokażę wam jakieś przebitki. Jest to dość daleko, bo 24 minuty tam się idzie. Ale z rańca dobry taki jogging. Wczoraj się wieczorem najadłem jakichś słodyczy. Także trzeba to spalić. Dzisiaj myślę, że spokojnie zrobię z 30 000 kroków. Co idzie zauważyć, to jest tu bardzo cicho na ulicach, bo nie jestem pewien czy tutaj, czy w Norwegii, ale chyba Norwegia ma największą ilość elektrycznych samochodów, ale tutaj też jest mega ich dużo. No i co za tym idzie, jest bardzo cicho. Jest to bardzo zielony kraj, bardzo dużo mają odzysków z energii odnawialnej. Tutaj jest wesołe miasteczko, jest zamknięte. Nie wiem, czy później będzie otwarte. Nie wiem, czy tu w ogóle można, pewnie nie można chodzić na czerwonym i jak znając życie, z moje szczęście, to dostanę jakiś mandat za to, że łażę. Więc tak będę patrzył, czy psy gdzieś nie jadą. To może być Sztryms. No, ale miasto póki co, no to taki Sztokholm. A tutaj takie Niemcy trochę, no w sumie bardzo Niemcy. No i co? No i nic. Dobra, jest bardzo zimno. Nie pamiętam kiedy spacerowałem w takiej temperaturze, ale jest to dość ciekawe. Tak wygląda sobie tam w oddali miasto. No i co? No i jest czysto, ładnie, schludnie. Dobra, muszę zobaczyć, czy dobrze idę. No tutaj przez przypadek przyszedłem. No, że nie wiem co to jest za miejsce. Teraz coś postaram się wyczytać na ten temat. Pałac Christiansborg, położony na wyspie Stockholmen w sercu Kopenhagi, to jedyny budynek na świecie, który mieści pod jednym dachem wszystkie 3 gałęzie władzy państwowej: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jest siedzibą duńskiego parlamentu, Folketingetu, Sądu Najwyższego oraz biur premiera. Choć obecna neobarokowa budowla pochodzi z początków XX wieku, historia tego miejsca sięga ponad 800 lat wstecz, co można podziwiać w podziemnych ruinach dawnych zamków. Co więcej, pałac wciąż pełni funkcje reprezentacyjne dla duńskiej monarchii, to tutaj odbywają się uroczyste gale i audiencje w bogato zdobionych komnatach królewskich. Na bogato.
Okej, tam jest pomnik króla Krystiana. I zakładam, że ten budynek z tyłu to jest muzeum, ale mogę się mylić, ponieważ wszedłem z drugiej strony jakby, więc nie jestem pewien. A zresztą lubię muzea, bardzo lubię muzea, ale no nie ma czasu na takie rzeczy. W muzeach zawsze parę godzin schodzi, więc na pewno kiedyś zabiorę Was do muzeum w Oksfordzie i do muzeum w Londynie. To są te muzea historii naturalnej, one są tak naprawdę powiązane. Wiadomo, to w Londynie jest dużo bardziej znane, dużo większe eksponaty są, ale Oxford też ma całkiem fajne eksponaty. Mi jeszcze zostało 8 minut. Nie ma tragedii, jak się idzie tak między budynkami, to nie ma tragedii, nie jest tak zimno, ale jak się gdzieś wyjdzie na otwarty teren, na ulicę przede wszystkim, no to jest przeciąg. A jak jest przeciąg, to wiemy, że jest zimno. Mama zawsze powtarzała. No i co? No i nic. Idę sobie na to muzeum i później stamtąd będę chciał się skierować na to najbardziej znane miejsce z Kopenhagi, czyli to są chyba kanały, które dochodzą do morza. No i te łódeczki są zaparkowane, te kolorowe domy. Wybaczcie, nie pamiętam jak to się nazywa. Pokażę Wam, jaka fajna lampa. Stara, ale przerobiona na nową i ma normalnie już elektryczne światło. Zawsze mnie bawiło w tych starych czasach, jakie oni mieli fryzury. Takie długie, rozpuszczone włosy. A co tutaj leży? Co to jest? Prosie małe? Prosie chyba. Z kamienia. A to patrzcie, jak rośnie sobie na budynku. No w ogóle klimat przypomina mi... A, to jest biblioteka. Biblioteken Schaven. No, spoko miejscówka. Ludzie sobie z pieskami chodzą. Bardzo fajnie. Ogólnie te budynki, no to od razu mi przychodzi na myśl film, seria filmów w ogóle, Millennium, na podstawie książek właśnie, chyba to był szwedzki pisarz, ale te filmy były kręcone, to chyba jest duńska, fińska, szwedzka i niemiecka współpraca. Bardzo lubię serię tych filmów, szczególnie mężczyźni, którzy nienawidzili kobiet. To jest ogólnie właśnie ich ta oryginalna wersja, amerykańska wersja to jest Dziewczyna z tatuażem. Też bardzo fajne, chociaż nie wiem, które jest lepsze. Dla mnie to zawsze ciężko do oceny, ale polecam obydwa obejrzeć. No i tutaj mamy tą biblioteczkę. Ja idę tam w lewo i dotrzę zaraz tam do tej głównej biblioteki, że tak powiem nowej. Ja już dotarłem, tutaj jest ta biblioteka, bardzo ładny budyneczek. Myślę, że to jest dobry moment, żeby odpalić drona. W sumie nie sprawdzałem, jak tutaj są zasady, jeśli chodzi o latanie dronem, ale myślę, że nic gorszego nie może mnie spotkać jak upomnienie, żebym nie latał. Ogólnie tutaj jest dostęp do pełnego morza, tędy się płynie. Tu wpływają statki, chociaż widzę, że nie jakieś wielkie, no bo są mosty takie, a nie inne, ale w tamtą stronę już jest otwarte morze, w sumie stamtąd skąd przyszedłem. No moi mili Państwo, zdecydowanie lepiej się podróżuje jak jest ciepło. No gębę mam całą zimną, chciałem przed chwilą nagrać rolkę, w której gadam i normalnie jak zobaczyłem swoją gębę, to wyglądam kurde jak z jakiegoś obozu koncentracyjnego. A propos obozów, wczoraj obejrzałem film Norymberga, w głównej roli Malek, ten co grał na przykład Freddie'ego Mercurego.
i Geringa gra Russell Crowe. Bardzo mi się podobał. Ponoć niewiele ma wspólnego z faktami, ale film bardzo dobry. No, piździ. Tutaj jest pomnik admirała Niels Juel, który wygrał jakąś bitwę morską. Kiedy, gdzie i jak, nie wiem, ale zakładam, że w Danii. Miasto jest nastawione na rowery bardzo, ale to bardzo. Wszędzie są do wynajęcia rowery, widzę, ludzie dużo jeżdżą. Wiadomo, dzisiaj jest mniejszy ruch, bo jest 24 grudnia, więc dzisiaj jest Wigilia. Większość rzeczy pewnie jest dzisiaj zamkniętych. No i ten ruch jest taki mniejszy, ale widać, sporo ludzi biega sobie z rańca. Spoko, dobrze to wygląda. No i nie widzę jakichś dużo otyłych ludzi. Więc o, jest McDonald's i chyba tu strzelę kawkę. Tak to zrobię. Dobra, zobaczymy, ile kosztuje kawa. 100 koron to jest jakieś 5 dych, więc zobaczymy, jak to wygląda. 37 koron. 37 koron. 100 koron to jest 5 dych. 25, jakieś 20 zł za kawę. 4 funty. O, funta drożej niż w Anglii. 2,60 w sumie w Anglii kosztuje. No drożej. Kawka wypita, rozgrzałem się. Idę dalej. Co ciekawe, rozmawiałem przed chwilą tutaj z chłopakami, co pracują w McDonaldzie. W ogóle to jest mega zajebiste, że jedziesz gdzieś, gdzie rodowitym językiem jest całkiem inny język, a wszyscy mówią no mega dobrze po angielsku. Pewnie nie jeden gada lepiej niż ja. Czego mi brakuje w Polsce, bo jednak znajomość języków jest bardzo przydatna, ale do brzegu. Co chciałem powiedzieć, że mój koleżka, pozdro Przemuś, a.k.a. Shogun, padliśmy na pomysł, żeby spróbować tej najbardziej śmierdzącej ryby z puszki. Sorry mate, no ale ta ryba jest ze Szwecji. No i pytałem tutaj, czy mogę gdzieś to dostać. A mówi, że sam nie wie, bo nigdy tego nie próbował i nie ma zamiaru tego próbować, się śmiał trochę z tego. No ale ja bym chciał to spróbować, taki mały challenge zrobić. Także wygooglowałem i gdzieś tutaj właśnie na tej dzielnicy, gdzie ja mieszkam, są jakieś specjalistyczne sklepy szwedzkie, tylko że dzisiaj i jutro są święta, więc wątpię, że będą sklepy otwarte. No i dotarłem na miejscówkę. Ogólnie z czego słynie tutaj ten kanał? No to jest ogólnie taka wizytówka Kopenhagi, kolorowe te domy. Ogólnie co to jest? To jest po prostu kanał łączący dzielnicę z morzem. Powstał tam w 1650 roku. Nie, między 1670 a 75, coś takiego. No i teraz co tu są? Jakieś jarmarki Bożego Narodzenia. No wiadomo, teraz są święta, no to wszystko jest przystrojone. Myślę, że wrócę tutaj też później wieczorem, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest ładnie oświetlone. To właśnie tutaj mieszkał Jan Hans Andersen, który jest odpowiedzialny za takie bajki jak Brzydkie Kaczątko czy Mała Syrenka. Tutaj też niedaleko jest ten pomnik Małej Syrenki, ale patrzyłem, czy tam iść. Ja nie wiem, czy tam pójdę, bo takie to jest oklepane trochę. No i tak, tutaj właśnie w kilku kamienicach mieszkał ten pan Andersen. Ogólnie w tamtych czasach to była taka dość szemrana dzielnica i oni tutaj nazywali to Mocna Dzielnica. Tak zostało to podpisane na Google. No wygląda to fajnie, zaraz wiadomo wam pokażę jakieś przebitki. Na pewno wrócę tutaj, bo chciałem tutaj dronem jeszcze polatać. No i wieczorem na pewno jest tu klimat, bo są święta Bożego Narodzenia. To wszystko jest pięknie oświetlone. Już widzę, że jest pięknie udekorowane, nawet te statki. Także ja się tutaj przejdę jeszcze kawałek, a wam teraz pokażę przebitki. Tam w oddali jakieś mieszkania. Ciekawe, czy to mieszkania, czy hotele. Właśnie sobie przypomniałem, że jeszcze jedną ciekawostkę wam sprzedam. Pewnie niewielu wie, ja byłem tym, który nie wiedział, że taki zespół Aqua, który miał ten hit Barbie Girl, właśnie pochodzi stąd, z Danii. Nie wiem, czy konkretnie z Kopenhagi, ale z Danii.
No i jeszcze jest jeden taki zespół, znaczy wokalista, Mo. Nie wiem, czy tak się wymawia jego imię, ale wieje tutaj. No tu jest bardzo zimno. Pewnie słyszycie wiatr, że mam osłonkę. Mo, który pracował między innymi na przykład z Major Lace. Mają taki wielki hit. Nie pamiętam teraz, wam gdzieś tutaj wrzucę na dole. No ja już jestem tak naprawdę przy ujściu do morza. No bardzo mi się tu podoba. Ja ogólnie lubię wodę, to jest bez wątpienia mój żywioł, bez dwóch zdań. I wszystko co związane z wodą, to bardzo lubię. Mimo że jest mega zimno, to idę, zobaczę sobie tam jak to wygląda. Zresztą pokażę wam, no jak. Po to tu jestem, żeby wam pokazywać, a nie tylko swoją gębę brzydką. Bardzo fajnie. No tam chyba to są mieszkania jednak, a nie hotele. No nieźle sobie tak mieszkać. Fajnie. Super. Bardzo mi się to podoba. I tak ogólnie Denmark, czyli Dania po polskiemu, to jest mój 21 kraj na liście. Wczoraj sprawdzałem, myślałem, że 20, ale 21. Mam taką apkę, w ogóle polecam komuś, kto podróżuje i chce sobie śledzić miejsca, w których jest i zapisywać. Darmowa apka. Chociaż nie, tam jest chyba pełny dostęp, za 2 funty kupiłem, czyli jakieś 10 zł. I po prostu sobie oznaczacie kraje, kontynenty, wszystkie miasta, co chcecie, tam sobie zapisujecie. No i tam na przykład Wielka Brytania, zauważyłem już nie tylko w tej apce, ale w różnych miejscach, jest klasyfikowana jako kraj. Więc podlicza mi jako jeden kraj, a nie 5 odrębnych. W sumie 4, no bo w sumie 5, bo United Kingdom, Great Britain, no w sumie 5. Dlatego byłem troszkę zmylony tym, a teraz więcej przybitek. Ja już uciekam tutaj z tych kanałów. Idę teraz do jakiejś okrągłej wieży. Niestety dzisiaj jest zamknięta. No tego się spodziewałem, że wiele rzeczy będzie zamkniętych, a widziałem, że fajnie tam można zrobić ujęcia i zdjęcia z wnętrza tej wieży, ale może wam gdzieś wrzucę tutaj jakieś, ukradnę komuś i wrzucę wam filmy z tego miejsca. O, kurde, jakie mewy tu latają wielkie. Tam mam jakieś 20 minut i później stamtąd pójdę, wrócę do hostelu, pokażę wam hostel w środku. Zapytam się ludzi ode mnie z pokoju, czy przeciwko, żebym tam pokazał, jak sobie mieszkamy. Może ich nie będzie, bo to będzie środek dnia. I znowu spotkałem jakichś gości z Brazylii, 3, ale mieszkałem w Niemczech. Zabawne, że kolejny mój wyjazd i kolejne osoby, które poznaję, też są z Brazylii. Zobaczę, może wieczorem będą gdzieś wychodzić, to się z nimi zabiorę. O, teraz tak patrzę, to z tej strony dużo lepiej wygląda te kanały. Pokażę wam. No, mega się to fajnie prezentuje. Będę musiał dograć więcej przybitek. Kolejna rzecz jest taka, że ja byłem święcie przekonany, że Laponia jest właśnie w Danii. A wychodzi na to, że Laponia to jest duży teren i on leży na pograniczu kilku państw. Nie chcę teraz skłamać, ale chyba była to Szwecja, Finlandia i właśnie Dania. I ogólnie najlepiej stamtąd dojechać z Finlandii. No i patrzyłem, mówię, a będę w Helsinkach, to może tam podjadę i zobaczę, co jest grane. Ale no 2 godziny to jest, godzinę to jest lot, ponad godzinę tam wychodziło. Także odpada. No, taka moja niewiedza, ale właśnie po to podróżuję, żeby się uczyć. Jak to mówią, ucząc bawi, bawi ucząc. Wow! Prawie zderzyłem się z gościem. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to tutaj istnieje takie coś jak hygge. Wydaje mi się, że tak się to wymawia. Hygge. Jakby się miało wymiotować. Ale to tylko taki żarcik, bo jest to, powiedzmy, swojego rodzaju filozofia życia. Polega na prostych przyjemnościach, na skupieniu się na teraz i
czy spędzania czasu z bliskimi. No mega spoko rzecz, bo jak wiecie, dzisiaj bardzo dużo czasu spędzamy na rzeczach, które w ogóle nie mają znaczenia i sam jestem tego przykładem. Łapię się bardzo często, jak dużo czasu spędzam na jakichś rolkach Instagrama. Już wiele lat temu usunąłem Facebooka właśnie po to, żeby nie przeglądać tych głupich newsów, które w ogóle do niczego nie są mi potrzebne. A to bardzo mi się podoba i może właśnie dlatego ten kraj jest uznawany za najszczęśliwszy, bo skupiają swoją uwagę na rzeczach, które są ważne. I co? No i nic. Idę teraz właśnie na tej wieży. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. I później wrócę się do hostelu, zjem coś, ogarnę się, przegrupuję, że tak powiem. Wezmę baterię i wrócę się tutaj, żeby ponagrywać jakieś ujęcia z drona. Ale póki co, to zabieram was do parku. Jestem teraz w pięknym parku. Tutaj jest jakiś piękny budyneczek. Nie wiem, czy ktoś tam mieszka, czy co to jest. Ale bardzo ładne. Warto wspomnieć, że to tutaj w Danii wymyślono Lego. No i jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych produktów zabawek na świecie. Co ciekawe, Lego było na skraju bankructwa i przejął ją jakiś, że tak go nazwę, wizjoner trochę. Człowiek, który miał nieszablonowe podejście do biznesu i to tak naprawdę on rozpropagował to Lego na cały świat. W sensie ono było już znane na całym świecie, lecz no, miało swój kryzys, mocny kryzys i on po prostu zrobił tak, że Lego znowu zaczęło przynosić ogromne dochody i dzisiaj no, jest to olbrzymia korporacja. Sobie nie wiem, czy to jest korporacja, czy to jest po prostu duża firma. Ale no tak, sam lubię bardzo Lego. Szkoda mi na nie pieniędzy, bo jest to dość droga zabawa, a tak naprawdę no, przynosi tylko, jeśli chodzi o mnie, przynosi to tylko mi spokój. To wolę już sobie puzzle poukładać. A tam w oddali macie, to jest zamek Rosenborg Castle. To była kiedyś dawna podmiejska rezydencja królów Danii. Teraz jest to jakiś obiekt militarny, nie wolno tam wchodzić. W sensie może tam jakoś są wycieczki, ale tutaj, gdzie jestem, wojsko chodzi z bronią. No fajnie, podoba mi się, że tutaj jest tak, kurde, miasto nastawione na te rowery. Ma to, myślę, same plusy, zero minusów. I nie wiem, czy ogólnie to jest taki mały ruch, bo tak jest na co dzień, czy po prostu, bo dzisiaj jest 24 grudnia, ale jest to strasznie mały ruch samochodów. Nie wiem, może w takie dni są jakiś ograniczony ruch? Kurde, teraz jak widzę znak metra, to od razu mi się przypomina ten nieszczęsny bilet 100 euro. Deptaczek, bardzo ładny. Ogólnie bardzo czyste miasto, widać dobrze ogarnięte. Nie ma takiego burdelu jak na przykład w Londynie, że tak powiem. Już nie wspominając o tym moim nieszczęśliwym Birmingham. Bardzo mi się tu podoba. Te budynki takie stare, super. Widać, że to są kraje, w których, kurde, II wojna światowa ich nie zdewastowała, tak jak na przykład naszej Polski. Teraz czytam książkę, metoda Wima Hofa, tak pokrótce, kto to jest Wim? No to jest gość, który nazywają go Iceman, człowiek lodu, który pobił ponad 20 rekordów, chyba dokładnie 26 rekordów Guinnessa. Między innymi na przykład wszedł w samych shortach na bosaka na Kilimandżaro. I co wyczytałem tam w tej książce, to jest właśnie chodzi o to, żeby wystawiać się na zimno i dzięki temu pobudzać swój organizm do działania. Tam ogólnie to jest związane z oddychaniem i z przepływem krwi. Nie chcę za bardzo dużo o tym gadać, no bo dopiero przeczytałem tam powiedzmy 1/3 tej książki, ale no robi to olbrzymie wrażenie. To jest ogólnie Holender i póki co bardzo polecam. To też pomaga właśnie w skupieniu, leczy z depresji. No jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. A dlaczego ja zacząłem o nim gadać? Bo mówiłem o zimnie. No i właśnie tam chodziło o to, żeby się wystawiać na zimno. No i to jest prawda, on tam mówi o tym, że kiedy przez jakiś czas jesteś wystawiony na zimno, ale robisz coś z tym, na przykład stosujesz tą jego technikę oddychania lub na przykład tak jak ja teraz poruszam się i chodzę i na przykład skupiam się na innych rzeczach, to zimno wcale mi tak nie przeszkadza. Tak naprawdę jak zaczynam o nim myśleć, to dopiero wtedy je czuję, a tak nie jest to jakiś wielki problem. A ja już doszedłem do tej wieży, no robi wrażenie. Okej,
Ale czym jest ta wieża? To jest po prostu obserwatorium. Najstarsze obserwatorium w Europie, do którego często zaglądał Jan Hans Andersen. Korzystał tutaj z lokalnej biblioteki. Co wyróżnia to obserwatorium? W środku w tej wieży idzie taka spiralna droga, rampa można powiedzieć, po której normalnie można wjechać. Może, nie wiem czy samochodem, bo nie wiem jak to jest szerokie, ale na pewno jakieś wózki można tam wciągać. Jest to jedno z najbardziej znanych takich miejsc zabytkowych tutaj w Kopenhadze. Na górze znajduje się taras widokowy. Niby jest dzisiaj zamknięte. Zobaczę jutro, bo z chęcią bym tam wszedł i zobaczył sobie z góry tutaj całą Kopenhagę. Wygląda to fajnie, naprawdę fajny budyneczek, zadbany. Zaraz muszę podejść bliżej, zobaczyć czy to jest możliwie otwarte, czy nie. Ogólnie to jest jakiś kompleks 3 budynków biblioteki tutaj miejskiej, narodowej. Ten właśnie Round Tower, czyli te obserwatorium. I jeszcze jedno miejsce, nie pamiętam jakie, chyba to był jakiś kościół. No, fajnie to wygląda, ale chyba jest zamknięte. Niby od 10 do 18, ale pewnie drzwi są zamknięte. O, jest zamknięte. No niestety, takie są koszta podróżowania w czasie świąt. Są tego plusy i minusy. Tu jaka piękna mała uliczka. Spoko to wygląda. Patrzcie na to, no myślałem, że muszę wam to pokazać. Ty, tu jest ten kościół z Scientologów. Ale człowieka, jak to wygląda? Oni mają normalnie, kurde, biznes. Biznesik się kręci. To niezła akcja. Niezła faza, ty. Organization, Advanced Organization and Sion Hill, Church of Scientology. Ciekawe. Tak to wygląda. Ładnie tutaj sobie prezesik siedzi. No grubo. Ciekawa akcja. Tak jak myślałem, nie ma nikogo w pokoju, więc pokażę wam pokrótce jak sobie śpię. Tu jest moje łóżko. Dobrze, baterie widzę do drona są. Wieszaczek, wejście. Tutaj jest okno. Z widokiem na ulicę. Bardzo czysto, schludnie. Tutaj mamy łazienkę. Też spoko, że jest w pokoju, bo nie jest to normą. Siemano. Także wszystko git. Duże lustro, także wszystko co trzeba jest. Tutaj jest ładowarka, światełko. Także ja teraz idę sobie odpocząć trochę. Naładować sprzęt i ruszam dalej. Coś zjem, napiję się i może jeszcze przed wyjściem pokażę wam tutaj cały ten kompleks, bo to jest naprawdę duże. Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, na który zapraszam już teraz.